Oj, troszeczkę podpróchniała. Ale chyba miło tu witają wędrowców, chyba ich lubią nas. To fajnie. W sklepie, w którym właśnie byłam, w Sanriku, była taka bardzo stara, wyblakła mapa Michinoku Trail. Pod nią właśnie jadłam drugie śniadanie. Szlak się poprawił. Wczorajszy szlak był super. To była stara droga łącząca dwie wsie, wspominana w pismach już w XII wieku. Używana w razie rozwalenia przez tsunami wybrzeża albo jakichś innych przypadków, taka historyczna. A teraz taka leśna droga, która sobie tu serpentynami się wije po wzgórzu, a asfalt i ciężarówki zostały na dole. Super, podoba mi się. Pogoda jest ok, nawet tak w miarę pochmurno jest. Dopiero w nocy ma coś pokropić i ogólnie w porządku. A żeby nie było wszystko idealnie, to od wczoraj mi coś stuka w kolanie. Właśnie próbuję z tym coś zrobić, jest to dosyć dziwne. Myślę, że ma związek z moim zbyt spiętym mięśniem czworogłowym i łydką i pasmem biodrowo-piszczelowym. Ale nie mogę z tym jakoś nic zrobić. W sklepie się długo rozciągałam na piłeczce i było tam co rozciągać, czułam. Ale nadal stuka pod rzepką. To jest strasznie nieprzyjemne, irytujące. Pal licho, jeżeli jest irytujące, byle nie było z tego żadnej kontuzji. Właśnie pisałam na Instagramie do fizjoterapeutki, czy nie zna jakiegoś sposobu na to, próbując opisać tą kontuzję niedoszłą, bo jakby nic się nie dzieje jeszcze, nie mam żadnych objawów bólowych, ani spuchnięcia, nic takiego, więc no, będę rozciągać dalej. Mam nadzieję, że się to jakoś wyklaruje. Zwykle takie rzeczy właśnie na skutek rozciągania i jakoś z czasem przechodzą, więc oby. Pozdrowienia dla tego kogoś, kto to wszystko zmajstrował. Bardzo to miłe. Nie wiem, czy to ujęcie oddaje stromiznę, ale jest tu dosyć stromo. Ale okej, jest oznakowane, więc może się nie zgubię. Na mapie są różne ostrzeżenia o tym, żeby się nie zgubić. To niedźwiedzie, odchody. Co ciekawe, są w różnym stopniu rozkładu. Te na środku są starsze, a te z prawej strony są najświeższe, z muchami. To znaczy, że w tym pięknym lesie jest niedźwiedź, który bardzo dba o oznakowanie swojego terytorium. Zgodnie z prognozą rozpadało się. Nie była to jakaś ulewa, ale całą noc siąpił deszcz i teraz dalej siąpi, pokrapuje i pada. Miało przestać o 4:00, ale nie przestało.
Jest już prawie 5:30 i dalej słyszę stukanie wody o tropik. Przeszłam przez Toni wczoraj wieczorem. Nabrałam wody na stacji kolejowej, potem jeszcze przez całą wieś, przez jeden pagórek i potem przez dolinę i na drugi teraz wchodzę jakby pagórek. To jest znowu fragment tej starej autostrady, ale nie ma po niej śladu. Jest po prostu droga leśna służąca do ściągania drewna z lasu. Był oczywiście znak uwaga niedźwiedzie, ale ten las jest tak martwy, że tu nie może być żaden niedźwiedź. To jest monokultura cedrowa i nawet mrówek tu nie ma, nic tu nie żyje, nie ma tu nic do jedzenia, więc myślę, że niedźwiedź jest gdzieś kawałek dalej. Pewnie tam, gdzie się zaczyna normalny, naturalny las, czyli pewnie na samej przełęczy albo wcale go nie ma. No i jestem pod kurhanem. prawie że na kurhanie. Mam śledzia tego tylnego wbitego w kurhan. Tak jak w tych innych miejscach, tutaj też są 2 kurhany po obu stronach drogi, więc to było jedyne miejsce płaskie, bo tu jest bardzo strome podejście i dolina takiej małej rzeczki, strumyka. Więc szukałam, gdzie by tu jeszcze można było rozbić namiot, ale ten kurhan był jedyny, także to jest takie wypłaszczenie. Uwielbiam kurhany i zawsze marzyłam o tym, żeby przy kurhanie się przespać, więc się udało. No, zmówiłam wieczne odpoczywanie za tych, którzy tutaj spoczywają w tych 2 kurhanach. Że oni pewnie, nie wiem, czy wierzyli w wieczne odpoczywanie, ale szczera intencja jakby nikomu nie zaszkodzi, myślę. I wieczne odpoczywanie też jest okej raczej. Więc było fajnie. Było tu bardzo spokojnie. Ale bym chętnie jeszcze pospała. Ale to niemożliwe, bo się budzę o tej nieszczęsnej 4, czasem 4:30 i jestem obudzona. Przełęcz Ishizuka, najwyższy punkt tego starego traktu. Dobrze, że nie szłam aż tutaj biwakować, bo wcale nie jest płasko na przełęczy. Jest taka wąska grań z dużą ilością kamieni, które tu obficie występują w podłożu. Więc nie byłoby fajnie i jeszcze do tego wiatr. Bardzo dziś wieje, to znaczy, że front odchodzi i już nie będzie padało. Cieszę się. W Japonii bardzo rzadko wieje wiatr. Przeważnie powietrze jest nieruchome, jest parno i wiatr to jest coś rzadko spotykanego. Cieszę się, bo przyjemnie, chłodno jest jak wieje. No i szlak jest w porządku. Jest oznakowany. Oznakowanie jest świeże. Te taśmy są bardzo nowe. Tak jakby usłyszeli, że parę osób ma zamiar przejść ten szlak w tym sezonie i szybko oznakowali. Może po prostu dostali jakieś dofinansowanie na tą taśmę i akurat tak wyszło, że oznakowali, ale jestem bardzo wdzięczna, że to zrobili, bo byłoby trudno znaleźć drogę w niektórych miejscach. Są różne takie rozgałęzienia, jakieś sarnie, ścieżki, jakieś dróżki górskie zapomniane. Tu akurat jest zwalone drzewo i szlak powinien tu iść, a nie tam. Są zygzaczki, to też rzadko się zdarza. One są pozostałością po tym starym trakcie, bo tu chodziły konie i woły i pewnie coś takiego. Nie było to tylko dla pieszych, a współczesne szlaki japońskie dla pieszych raczej są bardzo strome i pozbawione zygzaków, jak już widzieliście na wcześniejszych szlakach. To teraz w dół i znowu nad morze. Moje wnioskowanie na temat pogody było nieprawidłowe. Leje. I zamiast iść w dół, idę w górę. Szlak, jeszcze jedną górkę po drodze. I jeszcze trzeba chodzić naokoło, bo znowu jest to suwisko. 2600 km. Oczywiście nie w tym miejscu, tylko już było, ale nie było gdzie zrobić, bo byłam w mieście, w Kamaishi. Bardzo brzydkie miasto portowe, pełno jakichś zakładów przemysłowych. Pogubiłam się tam strasznie, poszłam do sklepu. Myślałam, że będzie lepszy sklep w galerii, taki większy,
ale zyskałam tylko tyle, że się tam pogubiłam. Okazało się, że nie da się przez tą galerię przejść na drugą stronę, trzeba się wracać. Zmarnowałam masę czasu, jestem zła. Dalej stuka mi w kolanie, też jestem zła. Mikrofon mi znowu szwankuje i pełno jakichś zgrzytów jest, także jak słyszeliście jakieś zgrzyty, to no właśnie. I na dodatek właśnie się od pana, który mieszka tam poniżej, dowiedziałam, że chyba są tu pijawki znowu. Wyschło już po deszczu, więc może będą mniej agresywne, ale chyba usiłował powiedzieć, że widział 3 turystów i wszyscy byli w shortach, a właśnie tu coś gryzie, pokazywał tak na nogi. O Jezu, no to na pewno było Yamabiru. Cholerne pijawki. Jest bardzo dużo jeleni w tej okolicy, nawet w mieście były właśnie, uciekały mi, albo i nie uciekały. Niektóre uciekały, niektóre nie, są bardzo przyzwyczajone do ludzi. Nie mają naturalnych wrogów, więc się rozmnażają. W Japonii jest z nimi pewien problem, próbują na nie polować, ale Japończycy nie lubią jeść dziczyzny, bo już zapomnieli, że byli łowcami i zbieraczami, zanim zaczęli uprawiać ryż. No i tak z tymi jeleniami jest problem. I przez nie jest problem z pijawkami. No nic, jakoś to będzie, myślę. Także lecę dalej.
No przepięknie. Tylko szlak przebiega po tym umocnieniu betonowym, o którym właśnie rozbijają się fale, bo jest przypływ. Ale zakładam, że się będzie dało przejść. Mam taką nadzieję. Jak zwykle. Udało się, ale są rozbryzgi wielkie. Właśnie teraz wyczekałam taki moment, że nie było dłużej palić. Mokro, ślisko i cała ta opaska jest rozwalona. No ale udało się. Właśnie tak sobie Japonię wyobrażałam. I to jest jeden z tych niewielu przypadków, kiedy rzeczywistość dorównuje marzeniom. Tylko te schody nigdy się nie kończą. Idę już chyba z 40 minut. O rany. A taka byłam czysta. Znowu jestem cała zlana potem. Niby czasem się narzeka na schody, ale jakby ich nie było, to by był płacz i zgrzytanie zębów. Jest strasznie stromo, więc super, że je zrobili. Znalazłam wczoraj dobry nocleg. Zobaczyłam port ze szczytu tego grzbietu i stwierdziłam, że pójdę do końca, zejdę z tego szlaku, obejdę zatokę i spróbuję tu coś znaleźć. I znalazłam. Wioska jest tak mała, tam jest 500 metrów dalej jeden dom, potem tam jest jeden za zakrętem, jeszcze chyba jeden, ze dwa opuszczone i kilka takich letnich budek, w których nikogo nie ma. A tu taka fajna trawa, wykoszona w miarę pod drzewami, więc rosa jest na trawie, ale nie tutaj pod drzewami. Namiot mam suchy, miało padać, na razie nie pada, oby tak zostało, bo mam jeszcze kawał drogi. Myślę, że przejdę ten szlak wzdłuż wybrzeża, który zapowiada się dobrze, ale na tą kolejną górę już nie pójdę, bo no, nie mam tyle czasu, bo zostały mi 4 dni do wyjazdu na Tajwan i nie mam też jedzenia, bo myślałam, że szybciej mi pójdzie ten odcinek i no, została mi paczka tuńczyka, chleb i masło. No oczywiście mam czekoladę i ciastka. No ale ten tuńczyk miał być wczoraj na kolację. Miał być dołożony do ryżu z fasolką i cebulą. Ale ostatecznie zjadłam tylko ryż z fasolką i cebulą bez tuńczyka, zostawiając sobie tego tuńczyka na dzisiaj. Ale żeby obchodzić to wszystko i robić tą górę, która się zapowiada jak ta poprzednia, to chyba nie da rady. Grzbiet wczoraj był okropny. Szłam w nieskończoność. To były tylko 4 km, a zajęły mi 2 godziny, więc no. Oczywiście się pociłam. Otarcia, cały czas się talkuje, pudruje i jeszcze pajęczyn było pełno, a w nagrodę nie było za bardzo nic ładnego, bo ścieżka prowadziła przez taki gęsty młodnik po wycince, tu las był wycięty, więc nie było tam nic ładnego. Szkoda, bo ta plaża była cudna i jak się wychodziło z plaży, to było pięknie, a potem już było jak zwykle. Tu jest ładnie, jest widok na zatokę i na skaliste wybrzeże, o które rozbijają się fale. Jak się nie patrzy na ten beton, a jak pochylę się, to nie widzę betonu, to jest naprawdę dobrze. No, zbieram się, bo jest już bardzo późno, jest 5:30, znowu mi się nie uda wyjść o 6:00. Nutellę w Japonii można dostać tylko w małym szklanym słoiczku, więc to odpada jeszcze bardzo drogo, ale mają tutaj takie kremy śniadaniowe, które są bardzo smaczne, słodkie. Są 4 smaki, przeważnie robi je tylko jedna firma, ale teraz mam z takiego
taką tanią wersję, która też jest ok. Waniliową, jeszcze mleczno waniliową, jeszcze jest czekoladowa, jest arachidowa i z syropem klonowym. Ta z klonowym jest straszliwie słodka. Raz się tym strasznie zatkałam. No. Kawusia do tego i jak dam radę jeszcze ciasteczko. Zwijam się, samochody przyjeżdżają, ludzie już od 4 jeżdżą, no bo ryby łowią, więc tak jest jasno, więc łowią. Wieczorem był mniejszy ruch, tylko jedno auto przejechało. Ale popatrzyli, pojechali. Nie było żadnych uwag. Na szczęście miejsce jest za małe i zbyt rzadko odwiedzane przez turystów, żeby ktoś się czepiał. Mój biwak jest za tą kępką drzew, za łódką. I tu właśnie ktoś ma taki letni domek. I szczęśliwie ma też ujęcie wody, bo w ogóle nie ma tutaj wody. A ja bardzo potrzebuję wody. Mapa szlaku nie przewiduje czegoś takiego jak woda, bo po co? Skoro się śpi w hotelach. Więc tak, nie wiadomo nigdy, gdzie będzie woda. Widzicie to? Uroki chodzenia z parasolem w lesie. Zawsze się zaczepiam. Oj, muszę się odczepić. No, nie polecam generalnie chodzenia z parasolem po szlaku, takim prawdziwym, leśnym. No, ale Japonia jest w tak dużej części asfaltowa, że warto nosić parasol. No, ale na przykład na Appalachian Trail chyba nie ma sensu. Choć byłoby cudownie, bo tam też jest parno i deszczowo. Wychodzę już właśnie z Yamady. W końcu doszłam do cywilizacji. No, nawet dosyć szybko. Doszłam do skrzyżowania z taką leśną drogą i nią 5 km sobie ścięłam ten półwysep. Po drodze spotkałam dwie panie, które zwróciły na mnie uwagę. Jedna chyba należy do organizacji stowarzyszenia zajmującego się Japan Long Trail, takim projektem szlaku, który prowadzi przez całą Japonię troszeczkę inaczej niż mój, delikatnie mówiąc, całkowicie inaczej. I jedyny odcinek wspólny to właśnie Michinoku Trail. Tamten szlak jest jeszcze w fazie projektu. Ja już dopiero chwilę przed wyjazdem się dowiedziałam o jego istnieniu, ale on właśnie jeszcze nie jest w ogóle skompletowany. Ma się składać z wielu odcinków i tylko część jest zaprojektowana. Ja jestem ogólnie zadowolona ze swojej trasy, więc okej. W każdym razie bardzo miłe panie. No a potem zobaczyłam to miejsce, w którym było tak blisko do miejsca, w którym byłam 24 godziny wcześniej. Tak byłam zła, że cały dzień straciłam na jakieś krzaki, ale nie no, krzaki były spoko. Ale chyba straciłam jeden widok na ładną plażę na tym odcinku, który ominęłam. Góry w ogóle nie żałuję, wyglądała strasznie, bo nawet jeszcze wystaje zza tego betonu tam. No więc tego nie żałuję, że z góry nie było widoku. Zresztą zaczął padać deszcz, później szczęśliwie przestał. No i właśnie do tej Yamady
Doszłam, byłam w 2 sklepach, byłam w drogerii, w drugstore, kupiłam nowe opakowanie pudru i byłam w spożywczaku. Zjadłam takie pulpeciki z kurczaka z serem, lody i ananasa. Poczułam się lepiej. Zejście było spoko, w pół godziny zeszłam do asfaltu. I co tu mamy? Ach, te tłumaczenia z japońskiego na angielski. Nie ma segregacji między pieszymi a samochodami. Czyżby wolno było w takim razie jeździć autostopem? No chyba nie. A tu jest jeszcze coś fajnego. Automat do liczenia wędrowców. Te wszystkie poprzednie, które widziałam, były po prostu na fotokomórkę zasilane baterią słoneczną, a tutaj trzeba samemu wcisnąć guzik. I patrzcie, od początku istnienia tutaj tego automatu, a po pajęczynach sądząc jest to już bardzo długo, było tylko 3 hikerów na tym szlaku. Czyli tak, mam to przycisnąć i będzie 4. O, jest 4. Bajka. ...2700 km. Chyba ostatnia setka, jaką zrobię przed wyjazdem na Tajwan, więc na razie ostatnia w Japonii. Choć nie będzie to ostatni znak, jaki zrobię w Japonii, co zobaczycie pewnie jutro wieczorem albo pojutrze rano. Ale to zobaczycie. No a teraz jestem w tej ślicznej zatoczce. Jest tu nawet pole namiotowe, ale otwarte tylko w dzień. Takie rzeczy tylko w Japonii. Pole namiotowe, na którym nie wolno nocować. Jest pudełko na opłatę, nie wiadomo jaką, ale nie wolno. Na szczęście jest 11 rano, więc to nie jest mój problem. Posiedziałam sobie tam i rozciągnęłam pasmo biodrowo-piszczelowe, które dalej chyba niezupełnie jest tak, jak powinno być, bo w kolanie dalej stuka, niestety. Mam nadzieję, że nie będę pierwszej rzeczy, którą szukać w Tajwanie, to fizjoterapeuta. Zobaczymy, no najwyżej tak będzie. W każdym razie teraz idę tam na szlak, który ma 4 km i prowadzi na najbardziej na wschód wysunięty punkt wyspy Honshu, czyli tej głównej wyspy, na której już jakiś czas jestem. A potem będzie już Michinoku Trail, tylko taki sam w sobie, a nie korzystający z jakiegoś lepszego szlaku, więc pewnie będzie trudniej. No, popadało, przestało, jest dobrze, jest wilgotno i gorąco, ale jest dobrze. Jeszcze nie doszłam na miejsce, ale myślę, że już mogę polecić. Szlak jest super, jest bardzo łatwy. Taki trawersik jest zrobiony. Nawet kawałki były wyasfaltowane, takie pewnie podatne bardziej na erozję. I są wspaniałe widoki. Przez drzewa przeziera błękitny ocean. Widać, jak się fale rozbijają. Te wszystkie nadmorskie skały, wysepki. Pięknie, polecam, jakbyście się zapuścili w okolice Miyako. Są też ludzie na szlaku. Kończyła popularny szlak. Więc są i zawsze dzwonią. No tego to akurat nie lubię, jak dzwonią, to noszą dzwonki na niedźwiedzie. Niedźwiedzie się raczej takim delikatnym dzwoneczkiem nie przejmują. Natomiast dla ludzi, którzy są na szlaku, jest to dosyć irytujące, bo nie wiem, ja wolę słuchać dźwięków natury, jak się wybieram na szlak. Nie wiem jak wy, ale ocean jest fajniejszy niż milion ludzi z dzwoneczkami. Tu na szczęście nie ma miliona ludzi, ale w Oze, jak byłam wtedy w niedzielę, wszyscy dzwonili. Prawdopodobieństwo spotkania niedźwiedzia wynosiło 0. Ale wszyscy dzwonili, myślałam, że łeb mi odpadnie. No ale tak, nie ma dużo ludzi, nie jest to absolutnie problem. Jest po prostu ładny szlak.
Niesamowite miejsce, bardzo pięknie. Dalej już tylko ocean. Gdzieś Alaska, Aleuty, Hawaje, Kalifornia też gdzieś tam. Oj tak, Pacyfik piękny. Piękny dzień, też dziś dobra widoczność jest, bo ostatnio było kiepsko. Było ciągle parno i mgliste niebo, a dziś jest pięknie. No to lecę do następnego punktu, czyli do kolejnej zatoczki z portem. Można tu siedzieć cały dzień. Może kiedyś wrócę i posiedzę. Niezła miejscówka się trafiła w ostateczności. Wczoraj po nabraniu wody w toalecie w porcie wybrałam się na kolejną pętelkę, która na mapie wyglądała jak przyjemne 2 km, tylko takie po klifie i z powrotem, ale okazało się, że jest to niekończące się pasmo dolinek i grzbietów, na które trzeba wyłazić, i znowu był problem z biwakiem, bo myślałam, że tylko pójdę kawałek i buchnę w jakieś fajne sosenki z widokiem na ocean, ale wszystkie były pochyłe i nie dało się nad samym klifem zabiwakować, więc zamiast 20 minut wyszło mi godzina 20, zanim znalazłam. Co to? Jakaś zwierzyna. No i już myślałam, że będę na ścieżce biwakować, ale w ostatniej chwili patrzę, tu jest taka polanka i betonowe ławeczki postawione milion lat temu. Tutaj z drugiej strony jest farma baterii słonecznych
i pewnie oni koszą tutaj, bo jest wykoszone, widać i ten szlak, który okrąża to miejsce, też jest wykoszony, więc pewnie dbają, chociaż nikt tu nie chodzi. Są tylko ślady jeleni i na ścieżce i jest mnóstwo zwalonych drzew, barierki rozwalone. No, także nie jest to jakieś popularne miejsce. Fajnie się tu spało, tylko za krótko. No bo poszłam spać po 9:00, a o 3:50 obudził mnie ptak, który śpiewa tak, jakby dzwonił budzik. To było straszne i ciągle się źle czuję, obudziwszy się tak wcześnie. To znaczy, no niewiele 10 minut wcześniej niż normalnie, ale nie z natury, tylko to ptaszysko. Trzeba by tu chodzić spać o 7:00 tak naprawdę, żeby się wyspać. No powiedzmy o 8:00, żeby przynajmniej te 8 godzin spać. Ja normalnie śpię 7, no bo jakbym ciągle spała, to bym nigdzie nie zaszła. Ale wychodzi 6, to już tak jest zejściowo, także ledwo żyję. Zbieram się w sobie, bo czeka mnie 700 metrów podejścia z rana na 5 kilometrach. Mam na szczyt Mount Gassan jakieś 5 kilometrów. No i właśnie masa przewyższeń. Pewnie jeszcze będzie coś po drodze, to pewnie będzie około 1000 metrów na 5 kilometrach. No, wykończy mnie ten szlak. Ale jutro przecież jadę do Tokio, więc będę odpoczywać może w pociągu. Kolejne ławeczki. Tu by było chyba fajniej, bo jest tak trochę bardziej sucho i przede wszystkim płasko. No ale wyszło. Tam też nie było źle. Szlak na razie jest łaskawy, jest to po prostu stara droga leśna, więc idzie się dobrze. Teraz już jestem u podnóża chyba i tak wygląda szlak. Chorągiewka wisi nad tym głazowiskiem. Schody, schody i schody. No coś potwornego. Cały czas te schody i nawet nie robię 2 km na godzinę, robię mniej. Moje kolano nie jest zachwycone. To jest szlak dla naprawdę sprawnych ludzi, którzy nie mają żadnych problemów zdrowotnych, bo są dziesiątki kilometrów asfaltu i tysiące schodów i nic poza tym, więc naprawdę bardzo lekki plecak trzeba mieć, ale trzeba nosić wodę tak czy owak. No i naprawdę moje kolano, no wiem już, że chodzi o pasmo biodrowo-piszczelowe, bo jak je wczoraj tak porządnie wygniotłam, to przez jakiś czas było dobrze. I tak chyba będzie, że rano jest po rozciąganiu dobrze, a potem już coraz gorzej. Lekko zaczyna boleć. I to właśnie na tych schodach, więc tak, po prostu przeciążenie z tych wszystkich schodów. Będę musiała jakoś zacząć je oszczędzać. No teraz odpocznie 10 dni, to na pewno mu pomoże. Ale tak, ja nie mogę chodzić po stromych szlakach, wiem o tym, jakby dlatego nie chodzę. Tak mało chodzę po Tatrach i Alpy są nie za bardzo dla mnie, no bo te kolana jednak no nie znoszą tego. No i pot się leje, oczywiście mam całe oczy zalane solą, szczypią i źle widzę, ale jeszcze jakieś, nie wiem, z 70 metrów w górę i będę na szczycie. Potem w dół, na pewno po schodach, nie ulega wątpliwości.
Jeszcze lepiej. Wcale nie trzeba iść na szczyt, bo tam jest tylko dodatkowa pętla, bo na tę górę się wjeżdża samochodem normalnie. Więc tam wjeżdżają auta. Pewnie jest tam widok, ale już jakiś widok był po drodze, taki między drzewami. Nie chcę. Shirahama 4,3. Tam idę. No, są schody w dół. Takie ładne miejsce. Grzech byłby nie wskoczyć do morza. Więc właśnie się wykąpałam i zobaczyłam, że tutaj wybrzeże ma szereg takich małych zatoczek z piaseczkiem idealnym. Jest właśnie odpływ, więc plaża wygląda na szerszą niż jest w rzeczywistości. Tutaj widać, że była woda metr ode mnie w czasie przypływu, czy gdzieś mniej więcej do tego miejsca, w którym siedzę, to woda dochodzi zazwyczaj, ale teraz właśnie jest cofnięta i widać, gdzie się głębia zaczyna, więc nie właziłam bardzo głęboko, tylko tak przy brzegu sobie popływałam żabką. To dobrze robi na mięśnie i w ogóle, ale zimna woda, także długo się nie dało wytrzymać. Dałoby się jeszcze dłużej, ale muszę w sumie iść do miasta. W każdym razie fajnie, bo to by byłoby strasznie głupio się nie wykąpać w oceanie, szczególnie, że miałam takie plany i cały czas noszę ze sobą górę od kostiumu, żeby się tu móc kąpać swobodnie, bo Japończycy to się kąpią goli, ale w tych basenach termalnych, a nie w morzu. I tu jest zaraz droga, więc ktoś, kto przejeżdża, to wszystko widzi. To nie jest Szwecja, więc się ubrałam przyzwoicie i było super. Cieszę się, że wlazłam. Lepiej się czuję. Cała się oczywiście kleję od soli, ale kleiłam się już przecież wcześniej jeszcze bardziej chyba. Mam wrażenie, że się po kąpieli w słonym morzu kleję mniej niż kleiłam się wcześniej. Jest fajnie. No, lepiej. Żmija na chodniku przy ruchliwej drodze, idealnie. Ani w te, ani we w te. Na lewo ani na prawo, bo tam jest przepaść do morza. No, tak to wygląda. Muszę ją jakoś wyminąć. Biedna, zaplątała się. Niezła ta żmija, nie? Ojej, takie bydle chyba miała z 1,20 m. Zwykle widuję żmije niestety rozjechane, bo tak jak w wielu miejscach samochody je rozjeżdżają, często celowo. Ale ta była żywa i piękna, naprawdę ładna żmija, byle z daleka ode mnie. Siedzę pod sklepem, taki mały sklep, tam jest jeszcze ten taki, w którym nie ma świeżego pożywienia, więc zaraz tam pójdę, ale najpierw zjem świeże pożywienie z tego sklepu. Kupiłam sobie pierożki, takie smażone i nie podpiekane, już gotowane, takie jak zwykle jadałam, tylko smażone w oleju. I jakieś takie warzywo zielone, nie wiem co to jest, ale fajnie wygląda. Widziałam je już wcześniej, ale nie jadłam jeszcze. Może to wodorost z sezamem i chyba na pikantnie, bo widzę jakieś chili. Może być trudne w spożyciu. I mieli bardzo dobrej ceny, nie melon różowy, znaczy pomarańczowy. Więc wzięłam 2, bo mieli 2, więc wzięłam 2. Bo zawsze jest za drogi i nie kupuję, a teraz pewnie im się właśnie psuł. I lody mieli. I to w takich smakach, których jeszcze nie jadłam, więc wzięłam oba. Earl Grey z mlekiem i brzoskwinka. No, to będzie dobre, myślę. Muszę szybko zjeść pierogi, bo mi się całkiem rozpuszczą te lody.
40 075 km. Tyle wynosi obwód ziemi na równiku i tyle udało mi się przejść pieszo z plecakiem, z kijkami w ciągu ostatnich 10 lat. Moje wielkie marzenie właśnie się spełniło, ale się niesamowicie cieszę. Wiedziałam oczywiście od dawna, że to nastąpi, od jakiegoś roku lub 2 wiedziałam, że to nastąpi w Japonii, a dopiero tak przedwczoraj mniej więcej wiedziałam, że to nastąpi tutaj, w takiej ładnej zatoczce. Nachodziłam się, aż nie wiem co powiedzieć. Jestem drugą Europejką, której się to udało po Christinie Thürmer, która ma znacznie więcej i już ma daleko powyżej 60 000 kilometrów, ale jeszcze nie kończę przecież kariery, więc tak, na razie tyle. Obwód ziemi. Bajka, ale fajnie. Nigdy nie myślałam, że to mi się uda, to znaczy wcześniej, w młodości, że w ogóle będę chodzić, a jak zaczęłam długodystansowe wędrówki, to nie sądziłam, że uda mi się przejść więcej niż kilka tysięcy kilometrów. Później tym celem było 10, 20 i zaczęłam myśleć o tym, że 40 000 z kawałeczkiem jest w moim zasięgu i było w moim zasięgu i mam 40 075. Co za przedziwny zbieg okoliczności, że ten moment przejścia obwodu ziemi następuje w tym samym dniu, w którym muszę zejść ze szlaku. Nie wiedziałam, że tak będzie. Myślałam, że wcześniej mi się uda ten obwód zdobyć, ale szlak był bardzo trudny i po prostu nie dałam rady wcześniej. I teraz lecę na stację kolejową. Właśnie zrobiłam skrót. Szlak skręcał na pole golfowe i jeszcze kawałek biegł wybrzeżem, schodami, ale po tych schodach nigdy w życiu nie zdążyłabym na pociąg, więc poszłam na drogę, gdzie były 2 tunele i dzięki temu mam zapas kwadransu. Kwadrans czasu mam jeszcze w zapasie do pociągu. Szlak właśnie wrócił, tutaj już jestem na szlaku znowu, bo jest jakieś przejście przez rzekę i żeby go ominąć, to się właśnie idzie tą drogą. No, na stację Taro. Także finish będzie teraz na stacji Taro, a potem niestety do pociągu i całe popołudnie w pociągu i wieczór też w 3 pociągach. Zobaczymy się na stacji pewnie. Plakaty Michinoku Trail Ministerstwo Środowiska wydało, są na szybie sklepiku małego w Taro, którego się w ogóle nie spodziewałam, bo nie sprawdzałam. Sympatycznie bardzo. Tak to nie wygląda. Jacyś ludzie z malutkimi plecaczkami oglądają zachód słońca. Wschód, bo tu nie ma zachodów przecież. No, ale tak, jelonek i szczęśliwi ludzie z kijkami i męży. Bardzo ładnie. No, a ja na stację. Jaka tutaj ładna poczekalnia. Całkiem noclegowa. To ja w lustrze. A tu jest księga gości. Wpisałam się właśnie z nadzieją na powrót z Tajwanu. No to w tej poczekalni się z Wami pożegnam na razie. Dziś jest 11 lipca 2023, zapomniałam powiedzieć. Także dzisiaj kończę. Zaczęłam 16 kwietnia. Teraz przerwa. Mam nadzieję, że się tu pojawię i że będę kontynuować dokładnie z tego samego miejsca na Hokkaido. No to do zobaczenia na Tajwanie. Na razie.